To był najdłuższy trening mojego życia. Do Mistrzostw Świata zostało już bardzo niewiele czasu, więc pracujemy na maksa. Tatry przywitały nas piękną pogodą, brutalną trasą, która idealnie odzwierciedla to, co spotka nas na Mistrzostwach Świata. Zapraszam Was do najdłuższego treningu mojego życia. Dzień po treningu, który mogliście obserwować ostatnio na kanale, udajemy się na mój, bo dla Rafała to nie pierwszyzna, najdłuższy trening życia. W planie jest 5 godzin longa. Na wstępie planujemy sobie 40 km, około 3300 metrów przewyższenia, więc tak czy inaczej chcemy to zrobić dosyć żwawo. Jak wyjdzie, zobaczymy. Super jest to, że tym razem nie jest aż tak ślisko, jak mieliśmy ostatnio i że znowu pogoda nam dopisuje, także zapowiada się piękny dzień. Tak, no i fajne jest to, że parametry trasy bardzo zbliżone do trasy Mistrzostw Świata, Dokładnie. więc Biegi. fajny sprawdzian na 2 tygodnie przed. Mamy Mam nadzieję, że dzisiaj będzie fajnie. takie 3 podbiegi do zrobienia. Pierwszy biegniemy przez murowaniec na Kasprowy. Z Kasprowego zbiegamy do Kuźnic. Później przez halę Kondratową na Kopę Kondracką. Stamtąd zbiegamy w kierunku Doliny Strążyskiej. I stamtąd przez Przysłop Miętusi biegniemy na Ciemniak. Więc 3 duże kobyły po 1000 metrów. Zbliżamy się do pierwszego takiego bardziej znanego punktu na naszej dzisiejszej trasie, czyli hali Gąsienicowej, skąd będziemy biegać na Kasprowy. Kurczę, mamy mega pogodę dzisiaj. Nadal dość wilgotno, ale przynajmniej chłodno. Żeby nie było, że my tak sami tylko biegamy. Moja żona właśnie robi ciągłe na Kasprowy. Z drugiej strony. Może się spotkamy na górze. Zobaczymy. Albo na zbiegu, bo No, jest szansa, że zrobi to dużo szybciej niż my. nawet bardzo duża. Zależy, ile czasu poświęciła na rozgrzewkę. Dostaliśmy się w Kuźnicach. No a jednak ma troszkę mniej dystansu do pokonania niż my. Chociaż też się specjalnie nie staramy jakoś gądzić, bo to dopiero pierwsza godzina. Właściwie teraz mamy 45 minut. Ale to jest dosyć łatwy początkowy odcinek. Ale z drugiej strony też nie wiem jak u Ciebie, u mnie zaskakująco dobre odczucia po wczoraj, bo jednak trochę tych kilometrów zrobiliśmy. Tak, Dużo szybkości na stadionie, a naprawdę nie jest źle. dokładnie. Jeszcze wczoraj cisnąłem siłkę, więc była szansa, że nogi będą takie sobie, a jest w miarę okej. Ja by tak dalej. Wspinamy się na Kasprowy, lutym szlakiem w hali Gąsienicowej. No i jednak jest troszeczkę wilgotno. Jak widać po mnie przede wszystkim już troszeczkę ze mnie kapie. Natomiast na razie jest to dosyć lekki wysiłek. Jesteśmy już właściwie prawie na Kasprowym. Zobaczymy, czy gdzieś złapiemy werkę. Na razie idzie tu dosyć żwawo. Chociaż jak widzieliście, staramy się też nie przeginać. Więc stąd te odcinki marszowe też się będą pojawiały. Ale po godzinie 15 minutach od wybiegu spod Cosu jesteśmy w okolicach Kasprowego. Jak się okazuje, zbieg z Kasprowego Wierchu był tym najprostszym pod kątem technicznym, a co za tym idzie również najszybszym.
Był to najszybszy fragment całej trasy. Jest ono, tak jak wspomniałem, bez żadnych trudności. To nachylenie również nie jest zbyt duże. Można biec naprawdę cały czas dosyć szybko. Można rozwinąć trochę ten krok, co jednak czasami obraca się przeciwko nam, gdyż zwiększa nabicie nóg po takim właśnie odcinku i przejście do następnego podbiegu jest trudne. Jednakże fajnie doświadczyć tego pod kątem Mistrzostw Ale Świata. słaby ten tabor. Kiblu się. I po 16 kilometrach znajdujemy się z powrotem w Głównicach. Na zegarze godzina 54 minuty, więc naprawdę przyzwoicie. No i zaczynamy drugi podbieg dzisiejszego dnia na halę kondratową i kopę kondracką. Z racji na długość tej trasy na hali kondratowej zaplanowaliśmy sobie mały przepak. Uzupełniliśmy płyny, nalaliśmy sobie izotoników, uzupełniliśmy węglowodany i ruszyliśmy dalej. Ja łącznie na tej trasie wypiłem 3 litry płynów i zjadłem 80 gramów węglowodanów na godzinę. Pit stop na hali kondratowej. I znowu biegniemy na ciężko. A teraz kierujemy się na resztę podbiegu pod kopę. No właściwie jeszcze trochę nam zostało, ale nadal dosyć szybko biegniemy jak na tą trasę. Właśnie, co ciekawe, znajdujemy się dokładnie w połowie czasu, w połowie dystansu i połowie zakładanego przewyższenia na dzisiaj. Także 1670 metrów w pionie za nami, 21 km i 2,5 godziny. Jesteśmy na szczycie kopy i mamy za sobą już 2200 przewyższenia bodajże. Czas na przedostatni zbieg, później jeszcze podbieg na ciemniak. Zbieg z Kopy Kondrackiej w kierunku Giewontu, a następnie Grzybowca nie należy już do aż tak prostych jak ten z Kasprowego. Pojawiają się tutaj luźne kamienie, pojawiają się tutaj, jak zauważycie, takie stopnie, na których również leżą te kamienie, a dodatkową trudnością jest to, że szlaki te są bardzo popularne wśród wielu osób, stąd też musimy oczywiście uważać na innych turystów, tak aby nie kopnąć gdzieś właśnie tego kamienia, żeby zapewnić bezpieczeństwo innym na trasie, jednocześnie starając się poruszać dosyć szybko. Spodziewaliśmy się jednak, że teren w Hiszpanii również będzie podobnie trudny, dlatego wybraliśmy właśnie bieganie po takim terenie i jak się okazuje, naprawdę imitowało to warunki Mistrzostw Świata bardzo, bardzo dobrze. Ostatnie momenty zbiegu przed finalną trudnością na trasie, czyli podbiegiem na ciemniak. W nogach mamy już powyżej 2200 przewyższenia, jakieś 28 km. No i zbiegamy właśnie z przysłopu Pintusiego. Co ciekawe, tydzień temu biegaliśmy longa, na którym zrobiliśmy tyle samo chyba przewyższenia, co teraz mamy w tym momencie, w dłuższym czasie, bo ponad 3 godziny 40 minut i samopoczucie było o wiele, wiele gorsze niż nawet teraz przed tym ostatnim podbiegiem, więc to jest optymistyczne. No i początek ostatniej wyrypy. Biegamy może nie na sam ciemniak, zobaczymy ile nam czasu starczy. No teraz mamy niecałe 30 km i 3 godziny 44 minuty, więc możliwe, że nie zdążymy zamknąć się w 5 godzinach biegając na ciemniak, ale
Zależy nam przede wszystkim, żeby zrobić powyżej 3000 metrów upu. Tatry pobłogosławiły nas chmurą na ten ostatni podbieg. Ostatnio, jak tu podbiegaliśmy, była lampa, wilgotno, no i pełne słońce, więc dzisiaj mega pomocne. Na razie jeszcze pogoda się trzyma, a im tak dłużej będzie, tym lepiej dla nas, bo naprawdę jest przyjemnie na tym ostatnim podbiegu. ...350 metrów za nami przewyższenia. Wracamy teraz do tir. Czas ogranicza. Nie wbiegaliśmy na szczyt ciemniaka. Właśnie, no nie chcemy jednak przeginać też, bo ta objętość będzie spora. Mnie dzisiaj też czeka jeszcze drugi trening, ale pogoda nam sprzyja. Zbieg z ciemniaka, pomimo tego, że jest już ostatni na trasie, wymaga nadal bardzo dużej dozy skupienia. Jak wiecie, jeśli tam byliście, tam jest mnóstwo takich momentów, w których można podkręcić sobie staw skokowy. Zobaczcie tylko na te kamienie, dlatego też maksymalny fokus musi być utrzymywany aż do samego końca, pomimo tego, iż kusi, aby rozluźnić się i puścić tę nogę. To jednak nie był trening na to, aby drzeć w dół, to był trening na to, aby spokojnie dokończyć tego longa, zwiększyć trochę tą objętość i dobiec w zdrowiu przede wszystkim do samej mety tego treningu, co finalnie udało się i wyszło mega, mega dobrze. Long zakończony. Finalnie 5 godzin, 3 minuty, 38 km 600 metrów. Przewyższenia już powiem 3160 metrów, także jest to mój osobisty rekord zarówno w długości, jak i właśnie w przewyższeniu. Dzisiaj biegało się super, pomimo tego wczorajszego ciężkiego treningu na stadionie. Nogi dzisiaj nosiły, wiadomo, że był to też wysiłek typowo tlenowy, jednak no to zawsze cieszy i fajnie, że ta tolerancja zmęczenia jest tak wysoka. Standardowo, jeśli podobał się Wam ten odcinek, zasubskrybujcie proszę kanał, bardzo mi tym pomożecie. Zostawcie łapkę w górę i komentarz. Podzielcie się tym, co jeszcze startujecie w tym sezonie. A dodatkowo, jeśli tylko możecie, rozważcie proszę wsparcie na Patronite. Zawsze pomaga mi to bardziej rozwijać się jako twórcy. Na Mistrzostw Świata zostały 2 tygodnie. Forma jest tam, gdzie powinna być. Nic, tylko teraz tego nie zepsuć. Trzymajcie się i do zobaczenia w Canfranc.